tu taka anegdotka z samych początków mojej działalności. Jak tuż przed samymi wyborami obecny profesor, uczony politolog, czołowy teoretyk komunizmu w Polsce, Jerzy Wiatr, był wtedy działaczem Wić Mikołajczykowski. I ja się wprosiłem do takiego Zygmunta Pazia, który potem był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, bardzo lata całe. No tam niesłychanie mi imponował. W czasie okupacji był ZWM-owcem, w obozie był. Otóż wprosiłem się, niosłem klej za nim, a on chodził i rozlepiał trójki. Gdzieś żeśmy tam przydybali samotnego Jerzego Wiatra, który przylepiał czwórki, bo taki numerek na Żoliborzu miało PSL. Bo oni w całym kraju zrobili jeden numer dla listy frontu, dla bloku demokratycznego, to tam był PPR, PPS, SD, a listy PSL-ów w różnych okręgach były inne, żeby utrudnić wspólną propagandę. Na Żoliborzu oni akurat czwórki mieli. No i szedł Wiatr, zwieszał te czwórki, myśmy do niego podchodzili, Paź go kopał w dupę, ja zaklejałem tę trójkę na czwórkę. Wiatr mówił, protestuje przy gronie parlamentarnym formą walki przedwyborczej. Ja ci, kurwa, twoja mać poprotestuję. Mówią, Paź i tak żeśmy szli, ale Wiatr zdawałoby się taki ofiara, tak cynkował, żeby wyjść na takie miejsce na trzeciej kolonii, chyba gdzie się wszyscy ci wiciarze zbierali. No i myśmy się nagle znaleźli w samym sercu, w samym tym jądrze ciemności. Runęli do nas, zaczęliśmy uciekać, Paź się wysforował, uciekł, tylko że ten kubeł odkleił, mnie się oczepiał o nogi, jak mnie nie rzuciłem go po prostu. Paź wrócił po mnie, no i złapali Pazia. Skopali mnie i jego, a jemu jeszcze ten kubeł z klejem włożyli na głowę. Z Wiatrem miałem potem jeszcze dalsze rachunki, bo po zjednoczeniu organizacji on został bardzo ważną figurą w zarządzie dzielnicowym ZMP, kierownikiem Wydziału Propagandy. Człowiek kształcony, wtedy był na pierwszym roku Akademii Nauk Politycznych. Dla mnie był niesłychanym autorytetem politycznym. Niemniej na konferencji wyborczej zapytałem go, czy to prawda, że rozklejał te czwórki. On powiedział, że prawda, przepadł w wyborach. Przepadł w wyborach, ale to nie był czas, w których te wybory zanadto szanowano, a tym kierunkiem Wydziału Propagandy był dalej. A ja zacząłem akurat 70-lecie urodzin Stalina. To był 51 rok. I tu argumentacja mojego ojca, bo cały czas toczyłem z nim te zażarte spory, ta argumentacja mojego ojca do mnie docierała. Ja czytałem wtedy Plechanowa, Przyczynek demonistycznego pojmowania dziejów, gdzie jest właśnie polemika z kultem jednostki, którą uprawiali narodnicy. I ja doszedłem do wniosku, że ten cała propaganda, którą żeśmy robili, którą w sprawie Stalina żeśmy robili, to jest kult jednostki. Poszedłem z tym do Wiatra. Całą noc żeśmy rozmawiali, pamiętam. Przekonał mnie, no bo jak chce się dać przekonać, to się przekona.